Witajcie na trasie do serca Beskidu Wyspowego, gdzie wśród koron drzew wyrasta góra pełna tajemnic, Łyżka. Ten zalesiony szczyt, którego wysokość sięga około 800 metrów, króluje tutaj nad dolinami Przyszowej i Łukowicy, a największym miastem w tej okolicy jest Limanowa. Ktoś mógłby powiedzieć, że to przecież góra jak inne, ale czy na pewno, ponieważ na jej zboczach możemy znaleźć coś bardzo ciekawego. Ziemne wały, resztki fosy, rumowiska skalne, a nawet jaskinię, od której być może wszystko się tutaj zaczęło, widoczną szczególnie od wschodniej strony. Miejscowi mieszkańcy znają też legendę, która mówi, że to właśnie tutaj święta Kinga, uciekając przed Tatarami, ukryła swoje skarby i zostawiła srebrną łyżkę, od której wedle opowieści pochodzi nazwa tej oto góry. Z kolei historycy uważają, że miejsce to było siedzibą rodu rycerskiego używającego herbu Janina lub Jonina, a niekiedy przypisują mu nawet ślady osady celtyckiej. Zatem widzicie, że tajemnicza góra Łyżka wciąż intryguje i zaprasza do odkrycia wszystkich tych tajemnic. Zatem przygotujcie się na wędrówkę, gdzie historia, natura i tajemnicze legendy splatają się ze sobą w jedno. A zaczynamy właśnie tutaj, pod koronami drzew na zboczach Łyżki. Jaskinie odgrywały kluczową rolę w najstarszych dziejach ludzkości, zarówno jako miejsca schronienia, jak i centra życia społecznego, duchowego, a nawet artystycznego. Co zatem w pierwszym przypadku, kiedy mówimy o jaskiniach jako schronieniu? Od najdawniejszych czasów jaskinie stanowiły naturalne schronienie dla ludzi pierwotnych, bo ochroniły przed zimnem, wiatrem, deszczem i oczywiście drapieżnikami. Często też były położone w pobliżu zasobów wodnych i zwierzyny łownej. Również ułatwiały organizację życia społecznego w małych grupach, czyli wszystko to, co posiada tutaj góra Łyżka. Ale niektóre jaskinie były wykorzystywane nie tylko jako mieszkania, ale miały też znaczenie rytualne albo symboliczne. Niekiedy takie jaskinie zawierały malowidła naskalne, rytualne symbole, ślady ognisk i pochówków. Często też trudno dostępne miejsca w jaskiniach były miejscami ceremonii, kultu, co sugeruje początkowy rozwój ludzkiej duchowości. Również w wielu jaskiniach znaleziono pochówki ludzi pierwotnych, często pochowanych z przedmiotami. I takie pochówki sugerują nam wiarę w życie po śmierci. Również jaskinie takie miały znaczenie społeczne, ponieważ dawały możliwość rzeczonego wcześniej rozpalenia ognia, przechowywania narzędzi różnych surowców i na końcu spotkań wspólnotowych, ważnych przecież dla rozwoju jednakowego języka i wspólnej kultury. Dla wielu kultur jaskinia była symbolem Matki Ziemi, miejsca odrodzenia i kontaktu z duchami. Zatem jaskinie były traktowane jako bramy do zaświatów lub przestrzenie bardzo sakralne. No tak, ale co możemy powiedzieć o jaskini na Łyżce, którą przed chwilą widzieliście i teraz widzicie w scenerii zimowej? Pierwsza wzmianka pojawia się tak dawno temu jak w roku 1888, gdzie mowa jest o obszernych podziemiach i pewnym podaniu ludowym, iż w miejscu tym kiedyś znajdował się wielki gród. Oczywiście jedyną pozostałością po tamtych czasach dzisiaj są gruzy kamieni, które tak w istocie rzeczy podobno pokrywają obszerne podziemia, które też nigdy jak dotąd nie zostały eksploatowane, chociaż podobno kiedyś w przeszłości ktoś zapuszczał się wewnątrz do środka tej jaskini i wdarł się tam na parę metrów. Ale jak widzicie, dzisiaj wszystko to już jest tylko przeszłością i zostało zawalone. I tylko zimą można tutaj dostrzec bardzo ciekawe zjawisko, czyli topniejący śnieg w tym jednym miejscu, co może dowodzić tego, iż ciepłe powietrze wydobywa się stamtąd na powierzchnię. Zatem czyżby faktycznie głębsza jaskinia tutaj faktycznie kiedyś istniała, a dzisiaj jest tylko zawalona i być może skrywa prehistoryczne tajemnice? No tego nie wiemy. Ale przejdźmy dalej do innych jaskiń, które także znajdują się tutaj w okolicy, które mogą wspierać tą teorię, ale nie muszą. W okolicy możemy znaleźć inne jaskinie z bardzo odległych czasów, na przykład jaskinia Nietoperza na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Później jaskinia Ciemna w Ojcowskim Parku Narodowym.
gdzie odnaleziono ślady Homo sapiens i neandertalczyków. I w końcu jaskinia obłazowa, bardzo blisko już samej Łyżki na Podhalu, miejsce odkrycia najstarszego bumerangu na świecie wykonanego z ciosu mamuta. Już w epoce neolitu, tysiące lat przed powstaniem państwa polskiego, przez dzisiejszy powiat limanowski biegł bardzo ważny szlak handlowy, który odgrywał kluczową rolę w wymianie towarowej i zapewne kulturowej. Może nie będę wnikał w to, skąd i dokąd prowadził, ale pewne jest jedno, że biegł od terenów dzisiejszego Solcza i Dunajca aż w stronę Krakowa, przez takie miejscowości jak Przyszowa, Tymbark, Jodłownik czy Szczyżyc. I to nie był przypadkowy trakt. Istnienie tego starożytnego szlaku potwierdzają nazwy miejscowe. Wiele z nich wywodzi się po prostu od soli. Szczególne znaczenie ma tutaj właśnie rejon Góry Łyżki, gdzie przez wieki czerpano wodę z naturalnych, słonych źródeł, wycieków, czynnych również i dziś, lub znanych też z przekazów ustnych i dawnych dokumentów. Szlak ten był używany nie tylko w neolicie. Pokrywał się on również z późniejszymi trasami handlowymi w epoce brązu i żelaza, później w czasach kultury łużyckiej, a także w końcu w okresie wpływów rzymskich. Wreszcie funkcjonował na samym końcu we wczesnym średniowieczu jako droga łącząca ziemie słowiańskie zapewne z południem Europy. Dowodem na istnienie intensywnej wymiany są przeróżne znaleziska monet odkrywane w niemal każdej z wymienionych miejscowości. Świadczą one z pewnością o obiegu handlowym pomiędzy światem celtyckim i rzymskim, co wskazuje na kontakty z samym Imperium Romanum, a jednocześnie łączy się z dostępnością słonych źródeł, tak przecież cennych w tamtych dawnych czasach. Tutaj warto wspomnieć o nazwie rzeki przepływającej przez te tereny – Słonka, która w średniowiecznych dokumentach zapisywana była jako Słona lub Slona. To bezpośredni ślad po słonych źródłach, które musiały być na tyle znane, że rzeka wzięła od nich swoją nazwę. A gdzie mógł kończyć się ten pradawny trakt? W Naszacowicach przy ujściu Słonki do Dunajca, tam gdzie do dziś znajdują się pozostałości największego grodu na ziemi sądeckiej, być może grodu granicznego samego plemienia Wiślan. Sam gród w Naszacowicach chyba nigdy nie był dobrze zbadany pod kątem miejsca kultowego w tym osadnictwie. A przecież chyba nie możemy mieć żadnych tutaj wątpliwości, że na tak ważnym szlaku handlowym poprzez wieki ludzie nie czcili swoich przodków i nie mieli żadnej religii. No, możemy mieć tutaj tylko zarzuty do współczesnych naukowców, gdzie twierdzą oni, że przy tak potężnym grodzie nie znajdowało się żadne miejsce kultu, ale jeżeli nawet mają rację, to być może to miejsce kultu znajdowało się poza grodem gdzieś w najbliższej okolicy. Zatem być może to miejsce znajdowało się właśnie tutaj, na górze Łyżka. I ten pradawny szlak solny, handlowy, biegnący przez ziemię powiatu limanowskiego i jej okolice, to nie tylko ścieżka handlu, ale także droga pewnej pamięci. Od neolitycznych osadników, poprzez Celtów, poprzez Rzymian, aż w końcu po naszych słowiańskich przodków i ich miejsca kultu. Tutaj musimy niestety wrócić po raz kolejny do naszych nieszczęsnych archeologów. I mam tutaj na myśli konkretną osobę, która badała kiedyś wał na Łyżce, ale czy de facto go badała? Już wam wyjaśnię, jak to było. W roku 1970 wyszła publikacja pod tytułem Pradzieje powiatu limanowskiego, gdzie znajdujemy konkretny wpis na interesujący nas temat. Cytuję. Na wyniosłej górze zwanej Łyska lub Łyżka jest miejsce zwane Zamczysko, położone na spłaszczonym wierzchołku góry, otoczone obniżeniem, jakby fosą. Ślady wału, dochodzące od wschodu do 2 metrów, biegną za fosą, co wskazywałoby, gdzie obieg mógł być podwójnie obwałowany. Badań nie przeprowadzono, a poszukiwania powierzchniowe nie ujawniły skorup. W tym momencie przerywam cytat i powiem, o co mi chodzi, ponieważ właśnie w tamtym czasie odbył się tutaj kiedyś obóz archeologiczny lub coś na jego kształt. Oczywiście główna archeolog tak naprawdę nigdy nie była na szczycie Łyżki i wysłała tam po prostu 2 studentów, którzy to właśnie dla niej wykonali analizę tego obiektu.
No cóż, możemy mieć ponownie pretensje do polskich naukowców, którzy zamiast osobiście udać się na miejsce i dokonać analiz, wysyłają tam studentów, którzy z całym szacunkiem do nich nie mają jeszcze większego pojęcia na temat rzeczy, na które patrzą, dokonują analiz, czy w jakikolwiek sposób badają. I tak przez lata utrwaliło się niestety w literaturze i w ogólnym przekazie błędne przekonanie, iż na górze Łyżka znajdowało się jakieś grodzisko, jakieś zamczysko, a nie żaden wał kultowy. Troszkę wcześniej widzieliście podczas mojego filmu tylko 2 kurhany, ale zapewniam was, że pod tym właśnie wałem kultowym znajduje się ich cała masa, co najmniej kilka, a na zdjęciach przedstawiłem wam tylko te najmniejsze, bardzo słabo czytelne. Dlatego zachęcam was do odwiedzin w tym terenie, ponieważ znajdziecie tam dużo większe kurhany, co pokażę wam właśnie na bardzo dokładnym obrazie LIDAR. Czy zatem pod wałem grodziska, zamczyska znajdowałby się starodawny cmentarz? No raczej nie. Wydaje się to zupełnie niemożliwym, a raczej wskazywałoby na coś zupełnie innego. Pod jakąś główną świątynią pogańską znajdowały się groby i wielkie cmentarzysko, co oczywiście na myśl przynosi nam kolejne analogie typu Ślęża czy nawet Radunia, a nawet Bukowa Góra, bo zapewniam was, kurhany obecne na Bukowej Górze są bardzo podobne do tych na Łyżce. Niekiedy góra ta zaznaczona jest na mapach pod tajemniczą nazwą Wyska. Ale co to znaczy Wyska? Jest to słowiańska nazwa, która pochodzi od przymiotnika wysoki, a na to określenie możemy się tylko natknąć w formie gwarowej oraz bardzo archaicznej. I sam początek wys jest to rdzeń wywodzący się z prasłowiańskiego języka oznaczający wysoki, wzniesiony, a druga część, czyli samo K, jest to przyrostek żeński, częsty w nazwach gór i wzniesień. I właśnie w gwarach małopolskich i podkarpackich do dziś zdarza się skracanie właśnie słowa wysoka na wyska przez opuszczenie po prostu samogłoski o. I jakie może to mieć znaczenie w kontekście dawnych nazw? Bo w tradycji słowiańskiej takie oto nazwy były często topograficzne i mogły wskazywać na górę lub wzgórze wyraźnie przewyższające całe okoliczne otoczenie. Miejsce widoczne z daleka, służące jako punkt orientacyjny i uwaga, czasem też miejsce kultowe czy też obrzędowe, bo wzniesienia często wybierano na punkty kultowe lub swego rodzaju święte strażnice. I tak słowo współczesne, bardziej już dzisiaj wysoka, spotykamy pośród wielu szczytów w Bieszczadach czy Tatrach. Ale również nie tylko, bo na Suwalszczyźnie mamy choćby dla przykładu nazwę Wysoka Góra. Podsumowując, co możemy powiedzieć o górze Wyska, Łyżka? Jest to nazwa, która zapewne pierwotnie oznaczała po prostu tę specjalną wysoką górę, a w wymowie ludowej Wysoka po prostu skróciła się do Wyska. W kontekście archeologicznym mogło to być także miejsce widokowe, sygnałowe, czy też jak mówiłem wcześniej, kultowe, gdzie występowały właśnie te słone źródła i przebiegał szlak. Teraz widzicie na moim filmie wzniesione tutaj przez neopogan ich własne rzeźby. Na pamiątkę czegoś, co już dawno tutaj zaginęło, ale jak widzimy w podświadomości nas wszystkich coś tutaj tkwi i nadal ślady tego, co było kiedyś pradawnego, możemy napotkać właśnie w takich odosobnionych miejscach pośród ludowych gwar i starych określeń i resztek zakopanych w lesie, które wciąż czekają na odsłonięcie. Dzisiaj możemy się tylko zastanawiać i podejrzewać, czy istniało tutaj jakieś miejsce kultowe i do jakiego ludu moglibyśmy je przyporządkować. Czy byli to Celtowie, czy byli to Słowianie, a może jakaś inna wcześniejsza kultura. W każdym razie, kiedy przyszło chrześcijaństwo, Kościół katolicki w naturalny sposób przejmował takie lokalizacje, nadając im nową chrześcijańską symbolikę i wymowę. W okolicy Wyski szczególną patronką stała się święta Kinga, związana z tradycją soli i cudownymi źródłami. Jest to bardzo przecież wymowne. Dawny szlak solny, dawne słone źródła i góra o pradawnym znaczeniu zostały wpisane w nową rzeczywistość, w nową opowieść, w którym sól stała się nie pogańskim darem ziemi, ale Bożym znakiem, a miejscem opiekuje się święta Kinga. W ten sposób pierwotne pogańskie znaczenie góry mogło zniknąć z pamięci wszelakiej ludności, przykryte nową, oficjalną narracją, oczywiście chrześcijańską, bezpieczną. Jednak rdzeń nazwy Wyska wciąż jest jak echo przeszłości, które szczątkowo przetrwało w przekazach.
A jakie jest wasze zdanie po obejrzeniu tego materiału? Liczę na wasze komentarze i jakieś ciekawe informacje, do których być może ja nie dotarłem. Dzisiaj żegnam się z wami. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia, do zobaczenia ponownie.